I oto właśnie Edmund Klimczak, skazany wyrokiem sądu za działalność filantropijną. Panie Edmundzie, jak skomentuje pan wyrok sądu? No co tu komentować, no. Oszusta ze mnie zrobili, złodzieja, a ja tylko ludziom pomagałem. To jest skandal. Mąż robił to z dobrego serca. Pokażcie w telewizji, w jakim kraju żyjemy. Urzędnicy skarbowi powołują się na przepisy. No do kitu z takimi przepisami, co tylko wszystko komplikują. Przez wielu ludzi został pan okrzyknięty filantropem, bohaterem. I co nam z tego przyszło? Proszę dać nam już spokój. Chcemy pomóc. Mamy już dosyć. Do widzenia. Dziś w odcinku Kazimierz chce pomóc rolnikowi, który stanął na skraju bankructwa. Przyjechałem wstawić się za panem Edmundem Klimczakiem. Nie, to wspaniały parafianin o ogromnym sercu. A, no właśnie. I przez to ma ogromne kłopoty. Przez nas? Szanowany biznesmen ma kłopoty. Te rzeczy też się panu znudziły? Będę z państwem szczery. Po prostu ja jestem bankrutem. Bernadetta okazuje się znawcą sprzętu rolniczego. Dobrze chodzi. Tak jak pan mówił, w bardzo dobrym stanie maszyna. Niesamowite, że to jest tyle warte. Ja bym tyle nie dała. Wylicytowałam ją lata temu za 2000 złotych. Naprawdę? I teraz jest warta aż 4 razy tyle? Autor nie był jeszcze znany. A teraz wartość tej grafiki będzie tylko rosła. Tylko mi jej nie zniszczcie. Spokojnie, nie musi się pani przejmować. Grafika będzie bezpieczna w naszym magazynie. Benia, zapakuj. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Dzień dobry. Mamy kilka rzeczy do sprzedania. Dobrze. Z tymi dziełami sztuki to jest niesamowite. Można naprawdę zarobić, ale trzeba się znać. Tak jak Lolek. Chwilami sobie myślałam, że marnował się w tym lombardzie. Suszarkę też. No też. A czym wysuszę włosy? Ręcznikiem na noc będziesz myć. Żartujesz. Zaraz się rozchoruję. Rozchorujesz to się jak komornik sprzeda nasze rzeczy za psi pieniądz. O Boże, co my teraz zrobimy? A mówią, że dobro wraca. Przepraszam, jeżeli mogę, co się stało? Mąż dawał za darmo do jadłodajni owoce i warzywa naszej produkcji. I capnęli go urzędnicy. Poważnie? Niestety. Nie chciał, żeby bezdomni głodni chodzili. A zaraz to my zostaniemy bez dachu nad głową. Jest aż tak źle? Jestem winny skarbówce 50 000. Dzień dobry państwu. Kazimierz Barski, jestem właścicielem tego lombardu. Usłyszałem rozmowę. Kojarzę państwa z tą historią. A pan, zdaje się, pomaga w tej stołówce u zakonników, tak? Tak. No, nie śledziłem tej sprawy do końca, ale była głośna. No, głośno, ale w sądzie przegraliśmy. A nie mógł się pan odwołać? Nie można. Wyrok jest ostateczny. Ale prawomocny? Tak, musimy oddać pieniądze. No sąd tak nakazał. Zapraszam państwa do mnie do biura. Do leka, wyceńcie te przedmioty i dajcie jakąś przyzwoitą cenę. Proszę, zapraszam. Nie sądziłam, że oddając coś biednym można zostać ukaranym. To, co spotkało klientów, to była jakaś wielka niesprawiedliwość. Gdybyśmy tylko wiedzieli, trzeba było wywalać. Ale przestań, nie dałbym marnować żywności. Drugi raz zrobiłbyś to samo, po tym wszystkim. Nie wiem. Ale wiecie państwo, dziwi mnie ten wyrok, bo przecież od 2009 roku
Są nowe przepisy, tak? Zmienili je. Też pod wpływem naszej sprawy. Zrobił się z tego, jak to mówią, medialny szum. Odpuściliby mi to darowanie towarów spożywczych, zwolnili z VAT-u. No ale mówię panu, ktoś chciał nas usadzić. Głupoty gadasz. Po prostu jak się raz przypnął, A co ty tam wiesz, no? mógł wtedy odpuścić, a nie pomagać dalej. Ale musiał postawić na swoim. Cały mąż. No, odważnie, odważnie. Skarbówka wzięła nas na warsztat. Znaleźli nieścisłości. Sprzedaże były niezaewidencjonowane. Przez lata porobiłem błędy podatkowe. Ja się nie znam na księgowości, a oni to wykorzystali. O, widzi pan? I dlatego ja korzystam z usług księgowych. Mądry Polak po szkodzie. No tak, tak. Żal mi było faceta, bo wyglądał na poczciwego, a tacy mają najgorzej. Rzeczy, które przyniósł, wyceniliśmy dobrze. Na 4000 złotych. Edmund i Maria po wyjściu z Lombardu pojechali do jadłodajni, której od lat przekazywali nieodpłatnie swoje nadwyżki produktów rolnych. Dobrze, że pan jest, będziemy mieli co jeść. Zobaczymy. Dobry wieczór. Szczęść Boże! Coś się stało? Ojciec nic nie wie? O czym? O procesie. Wiem, modliłem się za was. Nie pomogło. Przegraliśmy. Poważnie? Jak to jest możliwe? Sąd ziemski nie wynagradza za dobre uczynki. Chcemy zakończyć to dowożenie. Przyjechaliśmy, żeby to ojcu powiedzieć. To dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. A ty co, nad morzem byłeś? Nie, po prostu nikt nie miał rozmienić, a potrzebujemy coś na jutro, nie? Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. No, proszę, proszę, nie gryziemy. Chciałbym to sprzedać. To już na oko widać, że sporo warte. Widzę, że towar w hurcie. No trochę się tego nazbierało. Przepiękny. No trzeba było odświeżyć trochę szafę. Mi by było szkoda. Cześć, żuczki. Cześć. Kończysz już? Jeszcze ostatni klient, momencik. Dobra, poczekam na ciebie. Beton w przeciwieństwie do Hofera pasował do Beni jak ulał. Naprawdę trzymałem kciuki za ich znajomość. Po tylu latach? Wierni bardzo na państwa liczą. Trzeba było nie trąbić zambony o tych darach. Może wtedy nigdy by się nie przyczepił. Edek, nie ma co tego roztrząsać. Nic już nie przywieziemy, nic nie damy. Chwileczkę, to z czego ja będę gotował? Nie wiem. Musicie znaleźć sobie jakieś inne źródło. Łatwo powiedzieć. Zmienili przepisy, nie powinno być problemów. Naprawdę jest aż tak źle? Tego, co teraz przechodzimy, to nie życzę nikomu. Gorzej już być nie mogło. Zablokowali nam wszystkie konta, musimy się wyprzedawać. Jestem przekonany, że da się to jakoś odkręcić. Nie sądzę. Bardzo mi przykro. Mogę panu za to dać 4000 złotych. Ile? Przecież to widać, że to jest warte 2 razy więcej. No skąd pan to ma? A co to, przesłuchanie? Marcin, przestań straszyć klientów. No, bardzo pana przepraszam. To jak, decyduje się pan? No niech będzie. Wie pan co? Ja nie jestem żadnym złodziejem. Ja jestem szanowanym biznesmenem. Się okaże. Proszę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No co ty zwariowałeś? Sorry, to odruchowo. No ale ty już nie jesteś w pracy. Dobry glina zawsze jest w pracy. Wiesz co, w ogóle nie chcę tego słuchać. Lepiej mnie na kolację zabierz.
Oczywiście. No to co? Pa, Loluś. Pa. Pa, mordeczko. Na kolację. Marcin narobił mi w Lombardzie niezłego wstydu. Miałam nadzieję, że jakoś mi to wynagrodzi. Dobry wieczór. Ja w sprawie egzekucji sądowniczej. Komornik o tej porze? Po nocy ludzi nachodzicie? Mam takie prawo. Mogę zająć państwa ruchomości do godziny 21. Chcesz mi coś? Do widzenia, żegnam. Chwileczkę. Proszę pana. Jestem funkcjonariuszem publicznym. Proszę nie utrudniać czynności, bo nałożę grzywnę. Mało wam jeszcze? Mąż jest niewinny. Nie mnie to oceniać. Ja opieram się na wyroku sądowym. Proszę mnie wpuścić. Ale za dnia pan przyjść, a nie w nocy jak złodziej. Wynocha mi. Następnego dnia komornik wrócił do pana Edmunda i jego żony w asyście policji. Tego chyba nie można. Można? Sumienia nie ma. Jak mamy teraz żyć? Tego nie! Biorę to, co mogę. Zostawię, co niezbędne do egzystencji. To po mojej babce, jeszcze przedwojenny. Tego nie dam. Proszę się przesunąć. Proszę się przesunąć. Po moim trupie. Co się z tym stanie? Pójdzie na licytacji albo z wolnej ręki. Tylko nie porcelana, proszę. Nie płacz, kochanie. To tylko przedmioty. Kupimy inne. Telewizor. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki śliczny piesek. Jak masz na imię? Mercedes. Jaki słodziutki, śliczna psinka. No, oczywiście. Nie lubi mężczyzn w okularach. A, to przepraszam. Zaraz ten też. No dobrze, to Widzisz, musisz się ogolić. w takim razie po prostu nie będzie głaskania. W czym możemy pomóc? Wiem, że mąż tu był. Sprzedał kilka rzeczy. Znalazłam umowę. O, te zegarki i sygnety. Chciałam wykupić. Oczywiście. Nie rozumiem, dlaczego chciał się ich pozbyć. To prezenty ode mnie. Najwidoczniej musiał mieć jakiś powód. 2 sprowadziłam na specjalne zamówienie. No, wie pani, czasami robienie prezentów to wcale nie jest taka prosta sprawa. Właśnie, a te były od serca. Pieniądze nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Pomożesz mi zapakować? Oczywiście. Tylko wie pani, że będzie trzeba doliczyć jeszcze marżę do tego, co pani ma na Oczywiście. umowie. Klienci nie wyglądali na przypartych do muru. Tym dziwniejsze było to, że facet sprzedał prezenty od swojej żony. Znacznie młodszej żony. Edek, co ty wyczyniasz? Sprowadzisz na nas jeszcze większe nieszczęście. Gorzej już być nie może, nie panikuj. On zabronił tego zrywać. To mógł to zabrać, a jak zostawił, to ja tym obrócę. Ale za lepsze pieniądze. Boże, Edek! Masz lepszy pomysł? Przecież on to sprzeda po najmniejszych kosztach, a jeszcze sobie naliczy właśnie koszty, no. Ma takie prawo. Po moim trupie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. O, to pan. Dzień dobry. No nie taki dobry. O, jakie to ładne. Przedwojenny serwis. Kompletny. Wszystkiego po 12 sztuk. O, witam, witam. A co to takiego? Co to, porcelana? Tak. Chce pan to sprzedać? Nie, zostawić. To pamiątka rodzinna.
Chcę zabezpieczyć serwis, zanim go komornik wywęszy. A, rozumiem. Mam nadzieję, że mi nie oklei sprzętu rolniczego. Proszę pana, żaden komornik nie ma prawa panu zabrać maszyn, które służą do pracy. Poważnie? Tak. A mogę je zostawić? No, wie pan, to zależy, co tam pan ma. Wiele osób nie wie, że jest sporo rzeczy wolnych od zajęcia przez komornika. Są przepisy, które regulują takie egzekucje. Zaraz chwileczkę, to ja panu może pokażę. Gdzie ja to mam? O. Proszę. O, proszę. O, jeszcze z lat 80. A skąd pani wie? Mieszkam na wsi. Rocznik 85? 6. Mam go od nowości. A motogodziny? No, nie pamiętam dokładnie, ale coś koło 8 000. A przegląd jest aktualny? Aktualny. Dzień dobry. Nie, no proszę pana, to bez sensu, żeby tak ze zdjęcia oceniać. Ile? To co zrobimy? Wie pan, moja pracownica pojedzie do pana i obejrzy te maszyny. Ona zna się z nas najlepiej, tak, Beni? Lolek, Tak? a ty w wolnej chwili wyceń tę porcelanę, dobrze? Oczywiście. Chodźmy do mnie do biura. No co tam? Wie pan, no nie, no właśnie wszystko nie w porządku, powiem panu. Tak? Cisną mi na tę kasę, tam, panie. Zatrudnienie Beni to był strzał w dziesiątkę. Nie dość, że roztaczała w Lombardzie dobrą aurę, to jeszcze znała się na sprzęcie rolniczym. No, dobrze chodzi. Tak jak pan mówił, w bardzo dobrym stanie maszyna. O, proszę pana, no opryskiwacz siewnik odpada. Dlaczego? No nie mamy jak zabrać. Wagę mamy własną. Ten stary sztryms to w ogóle do niczego się nie nadaje. A ciągnik, przyczepa, ile pani da? Ciągnik jest wart tak 17 000, no to pod zestaw mogę dać z 8. No 8 to ja dałem za przyczepę, jest nowa. A przyczepa to będzie 3,5 tysiąca. 4? No nie wiem, no. No nie, że pani ma litość. No do wiosny odbiorę, muszę. No dobra, Czyli 12 000. tak. A rozrzutnik, pług? A to zaraz sprawdzę. A może coś jeszcze zabierzemy? Jak się zmieści na przyczepę. Zadzwonię do szefa, powiem, żeby zaczął robić porządek w magazynie, żeby to się wszystko zmieściło. Dobra, to niech pani zaczeka. Klient był zdesperowany, żeby oddać dług. Miałam nadzieję, że jakoś uda mu się uzbierać do wiosny na zastawiony sprzęt. Muszę się wykaraskać do wiosny, bo inaczej to kaplica. No to cię te urzędasy załatwiły. No. Pomagać nie można, bo państwo chce kasę. Nic nie dają, tylko biorą. Jak to nie dają? Ciągle coś tam komuś dają. No a nam jak na złość zabierają. Boguś, zamkniesz, tak? Dobra. Dobra. Chciałbym samochód też zostawić. A z tym to nie będzie problemu. Żona nie ma prawa jazdy, a pani? Nie mam, ale ciągnikiem jeździłam. Swojego nie mam, ale na sąsiadowym często jeździłam. Pani to normalnie jest taka do tańca i do różańca. Bez przesady. To co, poprowadzi pani? Nie chciałam ryzykować, więc zadzwoniłam po brata. Na szczęście był trzeźwy. Szybko przyjechał, bo mieszkamy w sąsiedniej wsi. Co, dobrze się jechało? Może być. Dzień dobry. A, dzień dobry. A troszkę się tego uzbierało, a w aucie mam jeszcze telewizor i komputer. No ja przygotowałem wstępne umowy na przyczepkę i ciągnik, ale... No to pan szybko się z tym uwinie. Ja wiem, że trochę nam się zeszło, ale zajechaliśmy jeszcze po brata do pomocy. Dzień dobry. Lolek, wiem, że miałeś wcześniej wyjść, ale zrób to. No dobra, to chodźmy. Ale jeszcze auto. No a jak pan wróci? Nie wiem, no, może nocem albo stopem. No, tak trochę głupio z taką gotówką po nocy jeździć chyba. No tak, to co zrobimy? No, w takiej sytuacji głupio mi wydawać pieniądze na taksówkę. Dobra, zawiozę pana, chodźmy. A jeszcze zabiorę rzeczy z samochodu, dobra? A to już pracownik weźmie, dobrze? No, chodźmy. Jakiś wózek by się przydał. Chodź, pokażę ci, gdzie jest. Roman.
Tylko mi wstydu nie przynieś. Co za siostra? Gdzie was? Trochę to potrwało, ale wyceniliśmy wszystko na 30 000. Dałem klientowi niskie oprocentowanie. I tak było jasne, że zarobimy. A pomagać trzeba. Panie Edmundzie, to niech pan trochę poczeka, dobra? O, tutaj się niech pan rozejrzy po lombardzie, ja się ubiorę i zaraz pojedziemy. Tak? Dobra, dziękuję. Panie Romku, a to dla pana. No ale szefie, za co to? No za pomoc w noszeniu i przyprowadzeniu ciągnika. Przecież nie trzeba. Wszystko masz oddać mamie. Wszystko. Oczywiście. No. Panie Romku, to co, pojedziemy zaraz odprowadzić ten ciągnik do magazynu, a potem odwiozę klienta, dobra? No to jeszcze chyba do mnie, bo to w sąsiedniej wsi. Romek, nie przesadzasz trochę? Ale co no, za takie usługi to chyba wiesz, no. Dobra, odwiozę. Benia, ciebie też mogę zawieźć. Dziękuję, szefie, mnie nie trzeba. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Benia, to ja już teraz rozumiem, no. No, coś mnie ominęło? Nie jedno, szwagier. Romuś. Pardonsik? Panie Romku, pan jest gotowy? No jasne. To jedziemy. Panie Edmundzie, jedziemy. To na razie. Dolek, zamknij. Do widzenia. Pa, do widzenia. Wszystko oddam. Gotowa? Zawsze. No to już leć. Z czego się cieszysz? No. Miałam nadzieję, że Romek zrobi to, o co go poprosiłam. Wiedział, że i tak dowiem się od mamy. A jak przepije pieniądze, to czeka go bliskie spotkanie z Marcinem. Następnego dnia komornik i asesor komorniczy przyszli po zabezpieczone sprzęty. Chcieli zabrać je na licytację. A gdzie sprzęty? Gdzie pieczęcie? Nic tu nie ma. Samochodu też nie widziałem. Spokojnie. Mam pieniądze. Mało, brakuje. Do końca tygodnia uzbieram. Proszę pana, zerwał pan moje pieczęcie. To wbrew prawu. Za to grozi kara. A skąd wiadomo, że to ja zerwałem? Proszę się nie pogrążać. A co miałem zrobić? Wy byście sprzedali za grosze. Proszę, niech pan bierze. 34 000. No co? Chyba o to chodzi, nie? Pokwitowanie i do widzenia. Dzwoń po policję. Romek, co ty tu robisz? Spodobało mi się. No co? Szef może będzie miał znowu jakąś robotę dla mnie? Skąpy trochę, ale nie jest źle. Skąpy? Dostałeś 100 za nic. Za pracę fizyczną. Piłeś Ależ skąd? i nie oddałeś pieniędzy mamie. Oddałem. Jak Bozie kocham, Nie taka była umowa. ale nie wszystko, no. Słuchaj, żebyś ty wiedziała, jak ona się cieszyła, że ma takiego wspaniałego synusia. Ty też się powinnaś cieszyć. Bredzisz. Dobra, kawę bratu zrób. A w ogóle to jak chcesz rodziny doglądać, to wcześniej wracaj, a nie w środku nocy. W kinie byliśmy. I co? Jak związek z gliną? Już tego było, tak? Kajdanki poszły w ruch? Przestań. No co? Coś na noc u niego nie zostajesz, tylko szybkie numerki? Nie twoja sprawa. Czyli nie. Widzisz, ja cię dobrze znam, no. Chociaż może nie, bo z tym szoferem to od razu poleciałaś. Odczep się. Coś nie tak jest z tym waszym uczuciem. Ty, a może ja ci załatwię przesłuchanie z nim, co? Od razu zaczniesz inaczej śpiewać. Tak myślałam. Wkurzało mnie, jak Romek wtrącał się w moje sprawy. Mógłby w końcu zająć się swoim życiem. Panowie, doszło tutaj do przestępstwa. Jakiego znowu przestępstwa? Zerwano moje pieczęcie, wyniesiono sprzęt. To jest utrudnianie czynności funkcjonariusza państwowego. Rozumiem. Zrobimy notatkę. Proszę dowód osobisty. A gdzie pozostały sprzęt? Nie powiem. Proszę pana, za to, co pan zrobił, grozi panu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Artykuł 300, paragraf 2 kodeksu karnego. Dokładnie. Radzimy współpracować. W lombardzie zastawiliśmy.
Na cichej. Co teraz? Zobaczymy, co możemy jeszcze zająć. Pieczęć. O, cześć Romek. Co ty robisz? Właśnie wychodzi. Co? W odwiedziny nie można przyjść do siostry? Benia, wszystko w porządku? Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry. Witamy ponownie. Chciałbym znowu sprzedać tych kilka drobiazgów. W sumie teczkę też. Ładne to. Wygląda na drogie. Kupiłem kiedyś w Szwajcarii. No. Te pióra i długopisy też niczego sobie. Wszystkie markowe. Te rzeczy też się panu znudziły? Będę z państwem szczery. Po prostu ja jestem bankrutem. Poważnie? Moja firma produkująca elementy plastikowe upadnie i to jest kwestia tylko kilku miesięcy. No a jak to? Nie da się nic zrobić? Właśnie o to chodzi, że nie. Obustrzenia unijne i... A rzeczywiście, coś czytałem ostatnio o nowych przepisach, które mają na celu ograniczenie zanieczyszczenia oceanów plastikiem. Tak, wziąłem kilka kredytów, chciałem powiększyć fabrykę, no ale skończyły się zamówienia. A co na to pańska żona? Żona nic nie wie, nie chciałem jej martwić. No ale może jednak lepiej, żeby wiedziała. To by mogło na nią źle wpłynąć i nie chciałbym jej stracić. Ale muszę coś wykombinować. Klient ożenił się z dużo młodszą kobietą i bał się, że jeżeli wszystko straci, to ona go porzuci. Taki związek nie jest nic wart. O, widzi pan tutaj, rysa jak wół. Proszę pani, ja tu nic nie widzę. No przecież jest zniszczone. Oddaliśmy pamiątkę, państwo żeście ją zniszczyli. Nic nie zniszczyliśmy. Należy się rabat. Proszę pani, należą to się odsetki. Ta zawieszka miała być odebrana jakiś miesiąc temu, tak? Ona już praktycznie należy do nas, a ja państwu robię tylko przysługę. Pozwiemy was. Proszę bardzo. Dzień dobry. O, witam państwa. Jaki ten świat mały. To my już pójdziemy, ale jeszcze tutaj wrócimy. Do widzenia. Do widzenia. W czym możemy pomóc? Jestem komornikiem sądowym. Przyszedłem w sprawie mienia pana Edmunda Klimczaka. Proszę pana, my panu nie możemy udzielić żadnych informacji. Wiem, że pan Edmund zostawił tu sprzęt. To proszę się z nim skontaktować. Pan nie rozumie. Te sprzęty nie miały prawa się tutaj znaleźć. Poza tym zerwano pieczęcie komornicze. Co się dzieje? Dzień dobry. Nic, wszystko pod kontrolą, szefie. Pan jest komornikiem. Proszę pana, my nic nie wiemy o żadnych plombach. Ja też żadnych nie widziałam. Bo zostały zerwane. Pan musi mi wskazać miejsce przechowania tego sprzętu. Pan nam nic nie może kazać. Co najwyżej swojej żonie, żeby panu ugotowała zupę ogórkową, jak jest taka uległa. Nam może nakazać tylko sąd. Ja działam z jego ramienia. Tak, to proszę pokazać nakaz. No ale przecież pan wie, że to tak nie działa. Wiem i pan również. Mamy ważne umowy i bez wyroku sądu nikomu niczego nie oddamy. Tutaj pan Jelenia nie znajdzie. Nic mu nie pokazujcie. No, oczywiście. Ja tu jeszcze wrócę. Do widzenia. Komornik liczył na to, że bezproblemowo wydamy mu rzeczy należące do klienta. Przecież nas też chroni prawo. Szefie, co zrobi ten komornik? No co, no pewnie będzie postępowanie karne. No i prędzej czy później dobiorą się do tych sprzętów. Facet jest na straconej pozycji. A co mu grozi? Nawet więzienie. Posprzątasz? Dzień dobry. Dzień dobry. Co za sprawa, no. Człowiek całe życie pomagał biednym, a teraz sam będzie niszczony przez system. No, widzisz, Olek? Trzeba uważać.
sytuacja pana Edmunda była nieciekawa. Dlatego zdecydowałem się pojechać do klienta i z nim porozmawiać. I co, zabrał moje sprzęty? Nie. Odesłałem go z kwitkiem. To dobrze. Dziękujemy panu. Nie ma za co. No ale jak wróci z nakazem, no to wtedy będę musiał mu oddać te rzeczy. I wtedy państwo i my będziemy mieli problemy. Co dalej? Może pan nam powie, co mamy teraz robić? No co, no ratujcie się. No jak? No, zastawcie co możecie. Sprzedajcie, spłaćcie pieniądze i weźcie jakiegoś prawnika. Nie stać nas. No to niech pan kombinuje jak może. A, tylko tych pieczęci niech pan już nie ściąga. Część pieniędzy już oddałem, ale jeszcze sporo zostało. A ile? 16 000. No, a rodzina, znajomi, może ktoś pożyczy. Nie. Chciałem pomóc ludziom, zrobić dobry uczynek. No, a wyszło jak zawsze. A teraz, kiedy jestem w potrzebie, to zostałem sam. No, takie życie. To był prawdziwy dramat. Klient nie musiał pomagać innym, a jednak to robił. Został za to srogo ukarany. Normalnie nie wiem, co mu odbiło. Nie podoba się, czy co? Zawsze kupuje najdroższe, najlepsze rzeczy. Potrzyma pan? Wie pani co, dalej mam okulary i zarost, więc może lepiej nie. Ja ją wezmę. Idź do mnie, śliczniusie moje. Proszę. Proszę o PIN. Odmowa. Musicie mieć jakąś awarię. No, nie sądzę. No może złota. PIN? Dziwne. Nie chce, żebym mu kupowała? Nie kocha mnie? Może powinna pani z nim porozmawiać. Chodź, Mercedes, idziemy. Już ja sobie z nim porozmawiam. Nie musiał blokować. Co za upokorzenie. Wiadomość o bankructwie fabryki mogła być dla klientki jak kubeł zimnej wody. Byłem przekonany, że zostawi swojego spłukanego męża. Nie, dziękuję, dziękuję. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, to właściciel Lombardu. Kiedyś mu coś tam sprzedałem. Lombardu? O, właśnie, pana szuka. Szczęść Boże. Dzień dobry, Kazimierz Barski. Co pana do nas sprowadza? No, przyjechałem wstawić się za panem Edmundem Klimczakiem. Nie, to wspaniały parafianin o ogromnym sercu. A, no właśnie, właśnie. I przez to ma ogromne kłopoty. Przez nas? No tak. Tyle wam pomagał, to teraz wy powinniście pomóc jemu. Zapłać, bracie Grzegorzu. Dziękuję bardzo. Z Bogiem. Ale co ja mogę zrobić? Jak to co, no? Trzeba mu pomóc spłacić dług. Jak? Przecież nie mam swoich pieniędzy. Żadnego majątku. No, a stacy? Albo ogłosić jakąś zbiórkę. To może być skomplikowane. Ojciec go tak nie może zostawić. No, tak się nie godzi. Wiem. Już nad tym pracuję. Byle szybko, bo komornik zabierze mu wszystko. O, tak, tak. Do widzenia. Z Bogiem. Z Bogiem, z Bogiem. Miałem nadzieję, że wsparcie zakonnika nie skończy się na sugestiach. Jak to powiadają, każda pomoc jest lepsza od 100 rad. Powinniśmy powiedzieć tej dziewczynie o plajcie jej męża. Ty chyba sobie żartujesz. No, utracone pieniądze można odzyskać.
Miłości, nie? Benia, ona mi wyglądała na taką, której tylko chodziło o pieniądze. Dlaczego? Widziałaś, ile ona była od niego młodsza? Z 20 lat. No i co z tego? No, co to w ogóle ma do rzeczy? Powinniśmy jej powiedzieć. No, poza tym jest coś takiego jak poufność i tajemnica handlowa. Ważniejsze od przepisów jest szczęście drugiego człowieka. Powinniśmy sprawić, żeby się dogadali. A jak się nie dogadają, to będzie nasza wina. A niby dlaczego? Ponieważ posłaniec złej nowiny jest zawsze winny. W starożytności to takim ucinali głowy. Co ty gadasz w ogóle? Dawno i nieprawda. O, tutaj w tej gablocie są zegarki, niech pan sobie obejrzy. Dobrze, dziękuję. Jakby co, to personel panu pomoże. I co, szefie? Wskórał coś szef? Daj spokój. Powiedziałem Beni i Lolkowi, że byłem u zakonnika. Miałem nadzieję, że jego wsparcie nie skończy się na modlitwie. Kazimierz, Karol i Bernadetta nie spodziewali się wizyty ojca dominikanina z jadłodajni. No co? Jest jakiś pomysł na pomoc? Jest, ale kiepski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. W czym możemy pomóc? Benia, to jest pan zakonnik, który obiecał pomóc panu Edmundowi. Naprawdę? No. Tak, to co się stało to moja wina. Gdyby nie rozgłaszał o szlachetności pana Edmunda, to może nie miałby kontroli. Oj tam, kto to wie? Chciałem dać dobry przykład parafianom. To nauczka, żeby nie mówić o dobrych uczynkach. No ale brat nie może mieć pretensji do siebie o to, że ktoś okazał się być zawistny. Nieważne, pycha kroczy przed upadkiem. Trzeba przyjąć to z pokorą. No tak. No dobrze, a jaki jest plan na pomoc? Szefie, zastawimy mój samochód. O, brawo! Jest pan znajomym pana Edmunda? Nie, ale pracuję w jadłodajni. I jest pan zdecydowany? Tak. Zdecydowanie tak. Zakon kiedyś wyciągnął do mnie rękę. Zatrudnili mnie, kiedy nikt inny nie chciał. Wacław postanowił naprawić moje błędy. Rozumiem. No, skoro mogę. I tak dużo robisz. Jadłodajnia to praca. A teraz mogę zrobić dobry uczynek. Samochód stoi przed lombardem. Tak? No to chodźmy, obejrzymy. Lolek, obejrzyj ten samochód. Jasne, oczywiście. Tylko skoczę po płaszcz. No, ja się zajmę papierami. Samochód był wart 20 000, a szef dał pod zastaw 16. Niewątpliwie mogliśmy na tym stracić. No ale pan Kazimierz zrobił zakonnikowi i pracownikowi jadłodajni przysługę. Rozgość się. Bardzo tu ładnie. Chyba stoi to od tygodnia. Nie przywykłem do porządków, nie mam na nie czasu. A jak mnie odwieziesz? A może zostaniesz na noc? No nie wiem. Ile będziemy się tak bujać jak jakaś gimbaza? No wiesz? Za kogo ty mnie masz? Samą młodą, piękną kobietę. Moją. To może zostanę. Wiedziałam, że ten moment musiał nadejść. Ale nie chciałam, żeby to się stało za szybko. Miałam nadzieję, że dobrze zrobiłam, zostając u Marcina na noc. Hej. Dzień dobry. A mi nie zaproponujesz? Sorry, nie jestem przyzwyczajony do kobiet. A co, nie miałeś nigdy? Nie no, miałem, no ale no inne. Jakie? Takie tam panienki. Na panienki chodzisz? Benia, nie chcę o tym gadać. Z cukrem? Poproszę.
Siadaj, bo się boję, spóźnimy do pracy. Już. Z cukrem? Dziękuję. Proszę. Wieczór z moim policjantem był fantastyczny. Miałam nadzieję, że szybko to powtórzymy. Chyba się rozwija. Co? No, twój związek. Widziałem, że Marcin cię przywiózł dzisiaj. Oj, głupio mi tak o tym gadać z facetem. No co ty, Benia, przecież jesteśmy przyjaciółmi, nie? Tak, ale wiesz, jakoś tak niezręcznie. Mogę ci tylko powiedzieć, że jest nam razem super. Dzień dobry. Dzień dobry. O, witamy. Dzień dobry. Po co to przyniosłaś? Te brylanty dostałaś ode mnie w prezencie. Przywiozłem ci je z Indii. A perły z Chin. Trudno, jedziemy na tym samym wózku. Piękne. Mąż przyznał się do sytuacji w firmie. Głuptas myślał, że go zostawię. Ja bym na twoim miejscu to zrobił. Nie wyszłam za ciebie dla pieniędzy. Przepraszam ciebie, kochanie. Wcale tak nie myślę. A właśnie, że myślisz. I za to powinnam dać ci w twarz. Zaimponowałeś mi swoją wiedzą, doświadczeniem, a poza tym jesteś w ogóle zupełnie innym facetem niż ci, z którymi się wcześniej spotykałam. Wiesz co, kocham ciebie bardzo. Bardzo ciebie kocham. I co my teraz zrobimy? Wymyślimy nowy biznes. A jak nam nie wyjdzie? To zostaniemy hipisami. Strasznie się pomyliłem co do naszej klientki. Było mi głupio, że wyciągnąłem na jej temat fałszywe wnioski. O, ten ładny. Może i go wezmę? A może taką teczkę? Nie no, Benia, no. Moja jest jeszcze dobra. Dobry wieczór. O, dobry wieczór. Witam wieczór. pana Edmunda. Przyszedłem podziękować. Ale za co? Wczoraj wieczorem był u mnie zakonnik, dał mi pieniądze i w końcu mogłem zapłacić całą należność komornikowi. A co z tym zerwaniem plomb? Nie wiem, ale właśnie chciałem was prosić o to, żebyście wstrzymali się ze sprzedażą moich rzeczy. Panie Edmundzie, ale umowa jest ważna, a żeby ją tylko przedłużyć, to wystarczy zapłacić odsetki. Uda się to panu? No będę się starał. A zresztą jak nie, to i tak poczekamy. Nie damy panu zrobić krzywdy. Dziękuję za wyrozumiałość. No i co będzie dalej? Będę musiał się skontaktować z prawnikiem. Może mnie wybroni, albo chociaż dostanę wyrok w zawieszeniu, bo jak nie, to będzie brędza. No tak. I co? Już nie będzie pan pomagał ludziom? Może będę, ale mądrzej. Najpierw wszystko sprawdzę, no i zatrudnię księgową. O, brawo! W następnym odcinku konflikt pomiędzy panem Kazimierzem a matką Macieja zaostrza się. Ona się w ogóle ze mną nie liczy. Nic mnie to nie interesuje. Ma z nią porozmawiać i załatwić, bo jak nie, to się skończy pozwem w sądzie. Ale ja ostrzegałem pana, od początku byłem przeciwny oddawaniu jej tamtego lombardu. Koniec dyskusji. Maciej czy Adrian, który z nich jest lepszym sprzedawcą? Ty się w ogóle nie umiesz targować, stary, każdemu ustępujesz. Umiem się targować równie dobrze jak ty. A może chcesz się założyć? Dlaczego nie? Czy klient Lombardu, znany podróżnik, odzyska przed śmiercią swojego syna? Wynoś się stąd! Ja nie mam ojca! Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.